Siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Hotton Ampero jest to jeden z tych modelerów, tych procesorów gitarowych, które powstały w ostatnim czasie, który budzi bardzo duże zainteresowanie i wiele osób wypowiada się na jego temat w internecie raczej pozytywnie. Trafił on w moje ręce i generalnie chciałbym go dzisiaj dla Was przetestować. Jak już pewnie niektórzy z Was zauważyli, test jest bardzo długi, jest on bardzo obszerny, a i tak nie pokazuje wszystkich funkcji tego oto procesorka. Hotton Ampero jest to niewielkich rozmiarów procesor gitarowy, który ma w środku naprawdę wszystko, co jest gitarzyście potrzebne. Jeżeli nie chce Wam się oglądać tego odcinka w całości, no to powiem Wam następujące rzeczy. Jest to bardzo plastyczne urządzenie, co oznacza, że jest zarówno czytające naszą gitarę, nasze przetworniki, naszą artykulację. Gra się na tym bardzo przyjemnie. Nie ma odczucia, że gdzieś nas coś blokuje. Nie ma odczucia, że tenże oto procesor powoduje, że nasze niuanse artykulacyjne i wszelkiego rodzaju zabawy dynamiczne uciekają. Nie śmierdzi on cyfrą. Jest to procesor, który rzeczywiście ma dosyć chyba silny w środku system tego CPU, czyli tego procesora komputerowego już, no bo generuje bardzo dużo fajnych delayów w panoramie z różnymi tempami. Generuje bardzo dużo różnych symulacji efektów. Dodatkowo ma wbudowane i-ery od firmy Celestion, wyprodukowane specjalnie do tego urządzenia we współpracy właśnie z Hottonem, z Ampero. Te i-ery powstały, więc poza symulacjami kolumn, które są zamknięte w tym urządzeniu, ma również tak zwane Impulse Response. Oczywiście można w niego władować również swoje własne Impulse Response, jeżeli takowych używamy. Hotton Ampero włącza się i wygląda tak. Ładnie nam się tutaj tak fajnie świeci. Napisane jest wszystko. I szanowni Państwo, interfejs użytkownika jest dotykowy. Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny. Możliwość edycji jest prosta i robimy ją przy pomocy tutaj tego oczywiście palucha i przy pomocy tego ekranu i kilku tutaj tych gałeczek. Oczywiście istnieje możliwość połączenia tego do komputera, ale powiem Wam szczerze, że to, jak to jest wymyślone, to jak ten layout jest zrobiony, powoduje, że właściwie nie trzeba tego robić w ten sposób. Łatwiej jest pewnego rodzaju funkcje być może edytować, te globalne funkcje, te funkcje MIDI przy pomocy laptopa, ale sama edycja, sam wybór brzmień, samo kombinowanie z brzmieniami jest bardzo proste i bardzo intuicyjne. Oczywiście, jak większość ostatnio produkowanych nowych procesorów, procesor ten poza takimi funkcjami
że możemy sobie tutaj przełączać te presety i się bawić w ten sposób. Ma również taką funkcję, że po prostu zamieniamy go w mały pedalboard i każdy z przycisków możemy przypisać do odpowiedniego efektu i w danym presecie, w danym banku możemy wymieniać te brzmienia, no niekoniecznie zmieniając cały bank, niekoniecznie zmieniając cały preset, ale po prostu dodając różnego rodzaju efekty, tak jak to robimy w pedalboardzie. Tych efektów jest bardzo dużo, a dodatkowo jeszcze jest pętla efektów, którą możemy użyć, jeżeli czegoś nam zabraknie, jeżeli mamy swój ulubiony, nawet przester tak naprawdę, nawet jakiś stary efekt, który, no wiecie, nikt go nigdy jeszcze nie zasymulował i jest on elementem niezbędnym do wykreowania przez nas brzmienia, możemy zapiąć go tutaj w pętlę. Urządzenie służy do grania na gitarze elektrycznej, basowej i akustycznej. Posiada symulację różnych gitar akustycznych, czyli też tak naprawdę możemy gitarę elektryczną na swój sposób przekształcić w gitarę akustyczną. Jeżeli potrzebujemy tego na koncercie, jeżeli potrzebujemy tego na szybko, wozimy jedną gitarę, to da nam to możliwość zasymulowania takiej gitary. Można również grać na tym na basie. Producent przewidział również możliwość podłączenia mikrofonu, czyli efekty przestrzenne, efekty wszystkie delaye, chorusy i wszystko, co robi nam różne ciekawe bariery, możemy wykorzystać również tutaj do wokali. Co za tym idzie? Możemy się również wpiąć na przykład klawiszami, więc jest to bardzo, mimo tego, że jest to gitarowy modeler, że jest to modeler wzmacniaczy gitarowych z kolumnami gitarowymi, to jednak wychodzi troszeczkę poza tą zonę. Urządzenie posiada wejście i wyjście, które jest L i R, więc dlatego właśnie możemy wpiąć się na przykład właśnie klawiszami. To wszystko można w środku generalnie sobie tam poustawiać do naszego odpowiedniego urządzenia. Urządzenie posiada dwa rodzaje wyjść, które też można ustawić na różne sposoby. Jedne możemy wpiąć we wzmacniacz, drugie możemy wpiąć prosto w mikser. Te sygnały możemy miksować ze sobą. To możemy użyć również na koncercie w takim sensie, że no mamy swój wzmacniacz, którego się słyszymy, ale na przykład nagłaśniamy się tylko i wyłącznie tymi liniowymi rzeczami, które są tutaj. Oczywiście można go rozbudować o pedały ekspresji, dodatkowe dodatkowe przełączniki, wszystko tutaj producent przewidział. Obudowa jest bardzo solidna, jest to naprawdę ładnie, solidnie, konkretnie wykonane urządzenie. Przy okazji jest niewielkich rozmiarów. Więc tak naprawdę, jeżeli nie macie całego czasu na obejrzenie tego odcinka, to powinniście sobie w najbliższym waszym sklepie muzycznym, gdzie takie Hoton Ampero jest, ograć to, sprawdzić i załatwić to samemu. Natomiast jeżeli nie chcecie tego robić tak od razu, bo nie wiem, macie daleko do jakiegoś sklepu, chcecie kupić to wysyłkowo z któregoś ze sklepów muzycznych, no to ten test w dalszej części będzie dla was. Natomiast powiem tak, nie dziwię się, że dużo ludzi się tym zachwyca. Nie dziwię się, że dużo ludzi, tak jak ja, no jest całkiem nieźle zakręconymi osobami na temat tego efektu. Czy to ma jakieś wady? Słuchajcie, no generalnie dla niektórych może się wydawać i to jest też taka cecha, wiecie, no w większości tak naprawdę ostatnio produkowanych efektów, że niektóre brzmienia w nim być może nie różnią się od siebie tak bardzo. Więc powiem od razu tak, mamy tutaj do czynienia z kilkunastoma rodzajami brzmień czystych, z kilkunastoma rodzajami brzmień lekko przesterowanych i tak samo jeżeli chodzi o troszeczkę większe gainy i o takie najwyższe high gainy. Jeżeli jesteście doświadczonymi używaczami wzmacniaczy gitarowych, to tak naprawdę wiecie, że te wzmacniacze gitarowe też od siebie aż tak bardzo się nie różnią i one w jakimś sensie wychodzą z jednych różnych takich podgatunków i rzeczywiście tutaj jest też to tak odzwierciedlone. Ale Mesa gra jak Mesa, Marshall gra jak Marshall.
Więc słuchajcie, nie ma tutaj czegoś takiego, że są to takie mega radykalne skoki pomiędzy jednym a drugim brzmieniem. Raczej mamy to ustawione w blokach brzmieniowych, odpowiednich do naszych gainów i raczej są to różnice tak subtelne, jak subtelne są to różnice też pomiędzy wzmacniaczami. Czy to jest wada? Nie sądzę. Jest to rzecz, o której musiałem wam powiedzieć i rzecz inaczej. Są też multi-efekty i są takie procesory, które powodują, że te brzmienia się tak bardzo radykalnie zmieniają. I wydaje nam się, że tam jest dużo więcej. Tam jest raczej to robione w takim sensie, żeby nas zbajerować i żeby nas oczarować tymi różnorodnościami brzmieniowymi. Tutaj raczej jest to nastawione na delikatne, subtelne zmiany, które spowodują, że wybierzecie sobie tak naprawdę 4-5 brzmień podstawowych, na których będziecie budowali swoje brzmienia dalej, więc jednemu spodoba się to, co jest bliższe Mesy, jednemu spodoba się to, co jest bliższe jest Soldano, jednemu to, co bliższe jest 5150, inny wybierze Dumbla i po prostu jeżeli już znajdziecie swoje brzmienie wzmacniacza, to będziecie do niego dobudowywać pewne rzeczy i rozbudowywać to brzmienie, na którym gracie. Więc tak samo jak ze wzmacniaczem. Nikt nie używa na scenie 50 wzmacniaczy, nikt nie potrzebuje 60 000 różnych kolumn. To wszystko tutaj jest, ale ukierunkowane na to, żebyście znaleźli to, co jest tak naprawdę ważne. Bardzo fajna, jak powiedziałem jeszcze raz, intuicyjna obsługa, bardzo fajne możliwości edycji, oczywiście wbudowany tuner, oczywiście wbudowany looper i jest to godne urządzenie uwagi w swojej cenie, jest to godny konkurent podobnych cenowo, czasami nawet droższych urządzeń. Mnie najbardziej urzekła tutaj właśnie edycja i to jak się to czuje. To się naprawdę dobrze czuje i na tym się naprawdę dobrze gra. Jeżeli mi wierzycie na słowo, nie musicie oglądać dalej tego testu, po prostu to kupcie, jeżeli szukacie modelera. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak mówię, chcecie wirtualnie na tym ekranie, który teraz oglądacie, pobawić się ze mną w przełączanie, poświęciłem temu chyba dobre 4 godziny. Oczywiście tych 4 godzin tutaj nie ma, ale te 4 godziny dobre tutaj siedziałem, rozkminiałem, wybrałem dla Was to, co mniej więcej jest najlepsze i chciałem też zachować pewnego rodzaju spontaniczność tego testu. Więc zapraszam wszystkich, którzy mają czas na dalszą część odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba i mam nadzieję, że zobaczycie te wszystkie fajne rzeczy, które ja też tutaj zobaczyłem. Na końcu podsumowanie. Jak zwykle klasycznie, czy da się to łatwo obsłużyć bez czytania instrukcji i o co generalnie chodzi z całym tutaj layoutem i czy jest to na tyle intuicyjne, że no jak mówię, no po prostu sobie to podłączamy. Jeżeli mieliśmy oczywiście już do czynienia wcześniej z jakimiś profilerami, modelerami i tak zwanymi multi-efektami, no to czy jesteśmy w stanie, że tak powiem, ogarnąć to tak od ręki. No więc oczywiście instrukcji nie czytałem, zastanawiam się, co tutaj oznacza ten guziczek. Najprawdopodobniej oznacza to, że w tym momencie nic nie możemy zmienić. Bardzo ciekawa opcja, bo no, w warunkach scenicznych na przykład, jeżeli zostawiamy multi-efekt włączony, ostatnio na koncertach z Proletariatem byłem, więc tak mi się tutaj to nasunęło w kwestii technicznej i na przykład odkładamy cały pedalboard gdzieś sobie na bok i czekamy na to, aż 2 kapele przed nami zagrają próby, 2 kapele zagrają koncert i sobie to wszystko gdzieś leży włączone, no to taka opcja takiego holdu i tego, żeby nikt nam niczego nie nacisnął, nikt nam niczego nie przestawił, żebyśmy po prostu wystawili taki pedalboard z takim modelerem, no bezpośrednio do grania, wracając do naszych opcji, jest bardzo ciekawą opcją, a tego w innych tego typu urządzeniach do tej pory nie spotkałem. W każdym razie tutaj ciekawe jest to, że kurczę, tym się
tym się nie zmienia tego, tym kółeczkiem. Myślałem, że tym kółeczkiem się tutaj będzie coś zmieniało, w sensie takim, że będzie można sobie kręcić pomiędzy tymi rzeczami. Być może do tego jeszcze nie doszedłem, ale na razie to raczej skacze to nam po tym ekranie. Ekran, jak widzicie, jest dotykowy, co dla niektórych może być wadą, dla niektórych oczywiście może być pewnego rodzaju zaletą. No trochę dziwne, że to tutaj pewnie to się da jakoś, kurde, poczekajcie, może to jest tak. A, no właśnie, no dokładnie, trzeba wcisnąć i wtedy nam to sobie chodzi, więc tutaj sobie przełączamy pomiędzy tymi wszystkimi naszymi patchami. Tutaj się pokazuje też taka fajna kreseczka, gdzie jesteśmy. No jak widać, tych patchy jest całkiem sporo, dużo jest pustych do naszego własnego zapisania, a tak naprawdę ile jest? 25 banków, w każdym po 5, czyli 125 ustawień jest fabrycznie. Tenże oto modeler oczywiście obsługuje zarówno gitary elektryczne, zarówno gitary akustyczne, jak i oczywiście również gitary basowe. Do wszystkich tych instrumentów ma odpowiednie oprogramowanie, odpowiednie symulacje i odpowiednie rzeczy. No tak, jak powiedziałem, no ten dotykowy, słuchajcie, no czasami sam też to mówię, że w momencie, kiedy macie takie trochę tańsze rzeczy i jest, no, jest dotykowy ekran, to pewnie więcej kasy poszło na to, żeby ekran był dotykowy, niż na to, co jest w środku. No tutaj Ampero nie jest najtańszym z tychże urządzeń, więc rzeczywiście patrząc na to, ja już trochę na tym pograłem oczywiście, patrząc sobie na to, jak to gada, no to raczej tutaj nikt specjalnie nie oszczędzał na bebechach, a ekran jest dodatkiem i rzeczywiście ten dodatek jest odzwierciedlony jakoś tam w cenie. Z drugiej strony no, są osoby, które w tym momencie uważają, że jednak ten ekran dotykowy, no to jest taki całkowicie must have. No rzeczywiście siedząc w domu, kręcąc brzmienia w studio domowym i po prostu chcąc mieć to pod ręką, wszystko jest to grube ułatwienie. Przyzwyczailiśmy się już no, na pewno na 300 000% do dotykowych ekranów. Więc jeżeli chodzi o przyciski, no to tak jak powiedziałem, tutaj to sobie tak, czekajcie jeszcze raz, to ciach i zmieniamy. Ale możemy też zmieniać banki. Banki raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 25 banku i w każdym z tych banków mamy 5 takich możliwości wyboru presetów, więc tak naprawdę nawet bankami można się, jak to zwykle bywa, dopisać do danej piosenki, do danego utworu, do danego zespołu i myślę, że takie 5 ustawień, bądź nawet 2 banki, to jest zupełnie coś, co wystarcza do żywego grania, ale na przykład są osoby, które wykorzystują tego typu urządzenia, grając w różnych zespołach, więc no jest tego tutaj całkiem sporo, plus i jeszcze te nasze, które możemy sobie wpisać. W momencie, kiedy sobie przejdziemy w opcję Stomp, mamy do czynienia z całym łańcuchem efektów, i wzmacniaczy, czyli na początku będą kompresory, bramki szumów i wszystkiego tego typu rzeczy, które wpinamy zaraz bezpośrednio po gitarze. Zaraz będą też kaczki. Do kaczek oczywiście można dodatkowo sobie dokupić pedał ekspresji. Tu akurat mamy pewnie bramkę i kompresor jednocześnie, dalej mamy jakiś equalizer, wzmacniacz, kolumna, pedał głośności, delay i reverb. Tych efektów jak widać raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w tym łańcuchu można zapisać. W tej opcji Stomp możemy sobie, jak widzicie, przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami jednego presetu. Czyli teraz na przykład jesteśmy, proszę bardzo, jesteśmy w drugim ustawieniu presetu P02. Te efekty, które są podświetlone, nam się świecą. Ustawiamy sobie dokładnie ten sam preset, ale już w tym momencie na przykład nie mamy rewerbu, więc również możemy sobie to w ten sposób wykorzystywać, że po prostu w danym takim w jednym patchu
w jednym z banków, mamy jeszcze do czynienia z możliwością włączania tak jakby poszczególnych rzeczy. To oczywiście pewnie sobie można ładnie zaprogramować, co się gdzie włącza i co jest do czego i jak to wszystko nam działa, no ale jak widać, no jest to dosyć skuteczna metoda na to, ażeby się przełączać pomiędzy tymi oto właśnie. Oczywiście najwygodniejszą opcją sterowania tym urządzeniem jest to, że mając tutaj dany preset pod nogą, mamy w tym momencie różne rzeczy, które sobie możemy przypisać do tych 5 przycisków i w danym presecie traktować to jako jeden malutki pedalboard, którym sobie po prostu obsługujemy całość tego urządzenia. Przełączając się oczywiście na inny preset, mamy zupełnie inny pedalboard i włączamy sobie zupełnie inne rzeczy. To wszystko można elegancko przypisać, to wszystko można elegancko wyedytować, to wszystko można elegancko po prostu tak zrobić, żeby było nam jak najwygodniej. Każdy z tych przycisków może mieć inny kolor, każdy z tych przycisków może po prostu funkcjonować w takiej formie, żeby Wam przypominać, że na przykład to jest chorus, no tutaj jest akurat kompresor, że czerwony to jest delay, czyli no wszystko to możemy sobie zrobić pod swoje własne upodobania i własne preferencje. Powiem Wam szczerze, że bardzo wygodnie się to obsługuje, bardzo przyjemnie się z tym pracuje. Za chwileczkę zobaczycie różne moje, no bo ja to, co teraz do Was mówię, już mówię po tym, jak się troszeczkę tym pobawiłem, więc za chwileczkę zobaczycie, jak się tym bawię. Natomiast jest to rewelacyjnie intuicyjne i bardzo, bardzo fajne urządzenie. Ogłoszenia folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Dzieją się tutaj rzeczy. Te rzeczy dzieją się w bardzo dużym stopniu dzięki patronom kanału, więc zapraszam do wspierania poprzez Patronite, poprzez guzik Wesprzyj, a w opisie odcinka pojawiła się również nowa forma jednorazowego wsparcia. Jeżeli macie ochotę zrobić to w ten sposób, sprawdźcie. Za każdą dyszkę bardzo serdecznie dziękuję. Każda ta dyszka idzie na to, ażeby ten kanał był coraz to ciekawszy i coraz to lepszy. Dziękuję również za komentarze, które piszecie. Od razu powiem, że YouTube ostatnio wariuje i troszeczkę potrafi sobie randomowo te komentarze usuwać, nie publikować. Ja je widzę, wy ich nie widzicie, nikt ich nie widzi, robi się dziwnie. Ja generalnie komentarzy nie usuwam. Blokuję, banuję tylko chamów, buraków i prostaków, ale to jest chyba normalne. Każda forma kulturalnie podanej rozmowy i kulturalnie podanej krytyki jest mile widziana. Jeżeli chodzi jeszcze o patronów, w tym miesiącu oczywiście zaraz zaczną się wysyłki specjalnych fantów, ale jak zwykle jest również zabawa patronite'owa. W tym miesiącu do wygrania są 3 aktywacje wtyczki Amplitube 5. Bardzo gruba nagroda, a związana jest z tym, że są moje urodziny, więc na moje urodziny i nie urodziny kanału, tylko moje urodziny w tym miesiącu chciałbym dla Was również mieć taki prezent. Dziękuję oczywiście za wszystkie prezenty i różne inne formy wsparcia tego kanału. Bardzo namawiam do skorzystania ze zniżek, które Wam pozałatwiałem. Czytajcie opisy odcinków, tam się dzieją rzeczy. Można czasami nawet wyrwać i 20% zniżki na niektóre produkty. Zapraszam oczywiście wszystkich na mojego OLX-a. Jak wiecie, pozbywam się części z mojej kolekcji. Postanowiłem, że niektóre sprzęty powinny trafić w dobre ręce. Wbijajcie, sprawdzajcie, być może znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli już macie gitarę, macie z nią problem, chcecie ją naprawić, chcecie ją wyregulować, chcecie ją dopieścić, wbijajcie oczywiście do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, dopieścimy, zrobimy, naprawimy, będziecie zadowoleni. Słuchajcie, Hoton Ampero generalnie jest, ten Stage 2 przynajmniej, jest jednym z niewielu urządzeń na rynku, które tak naprawdę ma dobre brzmienia ustawione przez producenta. Jeżeli interesujecie się tematem tych modelerów, to wiecie, że to zawsze można ukręcić lepiej. Oczywiście te również tutaj można ukręcić lepiej, ale one już same z siebie są całkiem niezłe na starcie, co jest bardzo dużym
plusem tak naprawdę. Zobaczymy sobie tutaj no różne, że tak powiem, warianty tych brzmień. Sprawdźmy sobie Soloist Fusion.
Dobra, zaczniemy sobie tak naprawdę od trochę lżejszego brzmienia niż zwykle, czyli nie będę tutaj żadnego ukręcał, wiecie, super high gainu na sam początek, chociaż oczywiście do tego sobie przejdziemy i zawsze taki high gain to jest taką najbardziej, moim zdaniem, próbą, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no bo im więcej gainu, tym trudniej to zawsze było zrobić, jeśli ktoś pamięta stare czasy, ale powiem wam, że odkryłem tutaj Dumbla, całkiem konkretnego symulację. Co prawda nigdy nie grałem na Dumblu, ale tutaj mamy dość sporo dynamiki, dość sporo różnego takiego niuansu artykulacyjnego, nie? I reakcja na gałkę volume, w tym momencie tylko i wyłącznie gałeczka volume pracuje, podgłaszam pick-up gryfowy. No i jak słychać tutaj zarówno zmiana volume'u w gitarze, przystawki w gitarze i oczywiście dynamiki uderzenia jest tutaj całkiem nieźle czytana. Gra się na tym bardzo, bardzo wygodnie. Zobaczmy, co jest w tym sygnale. Bramka. Tutaj mamy kompresor, który akurat w tym łańcuchu był wyłączony. Dumble ODS2, Dumbbell się nazywa, nie? Że dobrze. Kolumna Voxy Green 2x12. Był też włączony leciuteńki delay i leciuteńki reverb. Oczywiście, jeżeli chodzi o kolumny, mamy tutaj do wyboru tak, Guitar Cup S, czyli small, i tutaj jest do wyboru fabrycznych, szanowni państwo, małych kolumienek do 2x12, 30 różnych. Zobaczmy sobie je. Jak widać też, no jest ich sporo, można się domyśleć w jakimś sensie również ich nazw. Przejdziemy sobie też jeszcze w duże kolumienki. Duże zaczynają się oczywiście od 4 głośników, 4x10.
Oczywiście w przypadku tych tutaj kolumn, które producent nam zapodał, mamy dodatkową możliwość wyboru miejsca, w którym jest mikrofon, co jak wiecie jest oczywiście bardzo ważne. Od centra do samej krawędzi tego mikrofonu. Zobaczmy sobie, jak to wpływa nam na brzmienie. Jak słychać, normalnie tak jakbyśmy przesuwali mikrofon, po prostu robi się troszeczkę ciemniej, zostaje ten sam charakter, ale robi nam się ciemno. Zrobimy teraz tak, near center i jeszcze możemy się oczywiście w zakresie każdej z tych kolumn bawić w zmianę mikrofonów, również w miksowanie tych mikrofonów, co jest bardzo, bardzo ciekawą opcją, której w innych tego typu urządzeniach do tej pory nie słyszałem. Cap Edge to jest takie moje jedno z takich ulubionych, tak wiecie, pomiędzy już tam, gdzie się rozpoczyna, no tak, tak ja zawsze od tego zaczynam, tego sweet spota, że to jest tak na bardzo, bardzo pośrodku pomiędzy środkiem kopułki i końcem membrany. Jak widać, również mamy do czynienia z różnymi mikrofonami, co jest bardzo ważne. Tutaj jest, to jest fajne, nie? Laser, ciu. Też mamy możliwość miksowania tych mikrofonów, co nie jest spotykane w tego typu sprzęcie tak naprawdę. Jedziemy od Shure SM57. Najciekawszą jakowoż opcją, jeżeli chodzi o ten modeler, jest opcja IR-ów. Mamy IR do gitary akustycznej, symulujące nam różne brzmienia gitar. Mamy oczywiście możliwość wczytania naszych IR-ów i tych slotów jest tutaj 50 IR-ów to do końca życia nie sprawdzicie. Razem wybrać 3 najlepsze i na nich ukręcać swoje brzmienie i je zostawić. Oraz producent razem z firmą Celestion zaproponował nam tutaj, szanowni państwo, proszę bardzo, 20 IR-ów zrobionych właśnie przez tą firmę, czyli
przy współpracy z Celeszczynem Ampero robi w tym momencie IR-y, które no Celeszczyn podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem. Oczywiście w przypadku tych IR-ów jest to już jakieś określone brzmienie, które producent sobie wymyślił, czyli tutaj nie mamy możliwości przesuwania mikrofonu, nie mamy możliwości tego typu zabaw właśnie, ale mamy możliwość ustawienia normalnej bądź bardzo wysokiej tak jakby próbkowania tego brzmienia, więc wiadomo, że do nagrań lepiej, lepiej, znaczy będzie bardziej obciążony procesor, ale lepiej to jest ustawić w tym high'u. Głośność low cut i high cut. Jak wiecie, no ja sugeruję zawsze, żeby mimo tego, że kolumna gitarowa ta będzie ścięta na 5 kg, to ja tak sugeruję, żeby raczej ustawiać mniej więcej na jakieś 8,5, czyli jeszcze dodatkowo po prostu wycinać te częstotliwości i w ten sposób to zostawiać. Oczywiście w momencie, kiedy ja się teraz tutaj przełączę na każdą inną z tych kolumn, no to będzie to wyglądało w ten sposób, że dla każdego presetu i dla wszystkiego tutaj akurat to musicie sobie ustawić samodzielnie. To oczywiście również można ustawić w masterze, dla wszystkich zarówno symulacji, jak i IR-ów, które są tutaj ustawione i raczej Wam to sugeruję ustawić na master settings tak właśnie to zrobione. Jeżeli używacie tego oczywiście do gitary, jeżeli używacie tego do gitary basowej bądź akustycznej, zostawiacie pełne pasmo. No, jakoś nauczony doświadczeniem wiem, że lepiej jest to zrobić w ten sposób, ale na potrzeby tego testu w tym momencie przejdziemy sobie kilka z tych brzmień. Jak widzimy, też mamy tutaj dalekie, bliskie ujęcia mikrofonami i po prostu sobie posprawdzamy, jak to gada. Mamy V30 w 4x12, V30 w 2x12, ale żeby to już zrobić, przesiądziemy się w tym momencie na brzmienie. No spróbujemy sobie ukręcić brzmienie high gainowe, więc generalnie to jest tak, tutaj mamy tą bramkę zostawiam, to szanowni Państwo wyrzucam, ciach, zostawiam wzmacniacz, zostawiam IR, to wyrzucam, w tym momencie też nie potrzebuję żadnego delaya i nie potrzebuję żadnego rewerbu. Suchy sound po prostu przesterowanego wzmacniacza. No wiadomo, że nie chcę też tutaj używać tego dumbla. Przy okazji widzimy sobie, ile jest tutaj różnego rodzaju wzmacniaczy. Mamy tak wzmacniacze do brzmień cleanowych. Jest ich, szanowni Państwo, 37. Dumble, Hot Kitty Cleany, Press Wreckery, Pendragony, Matchlessy, Emperory, Watchmeny i tak dalej, Voxy, Silver. No wiadomo, że nie użyli prawdziwych nazw. Można się podomyślać, co to są za nazwy. Mamy oczywiście drive'y, czyli wszelkiego rodzaju podrasowane Voxy, Marshale 45, SLP 800 i tak dalej, Friedmany, lżejsze, soloisty na brzmieniach crunchowych i tego typu rzeczy. I oczywiście high gainowe, czyli od 900 przez Messy, przez Engles, Savage, przez Diesle, Dual Rectifiery, Bognery i tak dalej. Możemy sobie tutaj różne rzeczy posprawdzać. W tym momencie włączymy się w Engla Savage. Proszę bardzo. Mamy Engla Savage na kolumnie V30. W momencie, kiedy jesteśmy sobie w tym Englu Savage, tutaj sobie robimy Edit. No i wchodzimy sobie. Ile jest inputu przed gainem, czyli ile jest jeszcze gainu. Wchodzimy sobie w prezencję, wchodzimy sobie Master Volume, Bass Middle, Treble, Voicing jeszcze możemy też sobie tutaj wpisać i głębokość boostera. No zobaczmy, jak to gra na takich, tak, leciutko podkręcimy górkę na 60. Oczywiście damy na 60 trójkę tutaj midle. Basy zostawię na tym poziomie. Pamiętajcie, żeby zostawiać w ukręcaniu swojego brzmienia dla basu miejsce w zespole i raczej takie brzmienia ustawiacie. Ja wiem, że jak się gra samemu, to ładnie to daje nam czadu, jak ten bas gdzieś tam jest, ale pamiętajcie o tym, że brzmienia ustawiamy raczej pod zespół, tak jak już mówiłem gdzieś w którymś z ostatnich takich odcinków, gdzie bawiłem się różnymi procesorkami. Raczej róbcie to w miksie, raczej róbcie to nie tak jak ja tutaj, no ja pewnego rodzaju
rodzaju doświadczenie mam, natomiast raczej ustawiajcie brzmienia bądź już w samym zespole, grając w tym zespole, bądź też w waszym nagraniu, czyli nie przynoście brzmienia, które sobie wymyśliliście, na którym się wam łatwo gra w domu, do zespołu, bo to raczej nie zagra. Raczej postarajcie się zrobić to w ten sposób, żeby w kapeli te brzmienia ukręcać i żeby to po prostu było tak, że jesteście zarówno słyszalni, przebijalni, ale żeby cały zespół brzmiał i no jak wiecie, no nie zawsze takie brzmienia będą no w ten sposób, że jak gracie na nich samemu, to one się wydają dobre, ale no niestety tak to trzeba zrobić. Dobra, jedziemy sobie z tym gainem, nie mamy żadnej dopały, zobaczymy co nam tutaj z tego wyszło tak w ciemno. No, ukręcalne, fajne brzmienie. Czekajcie, zmniejszę tego gainu, zobaczymy jak on się zachowuje tak na trochę mniejszym też. No, jest tutaj mocy przybywającej dużo. Rectifier. No dobra, to trzeba już okręcić. Dobrze, brameczka też całkiem szybko działa, to teraz fajne. Dobrze to działa. Bognerek, tak?
spoko jest. Power ampy w ogóle też. A, jeden power amp, dobra. High gain. Soloist, czyli pewnie SLO 100. No jak widać też różnią się one poziomami, więc to też trzeba tak dopasować. Znane nam wszystkim i lubiane 5150. Fajnie to gra i jest całkiem przyjemnie. Który to był, który mi się tak podobał? Angle mi się podobał, ale ta Mesa tutaj też całkiem rozwaliła, nie? No powiem wam, że Mesa tutaj rozwala system bardzo poważnie. I o ile, jak wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem brzmienia Rectifiera, ono jest ciężkie w ukręceniu, no to tutaj ta Meska daje radę. No, to jest coś, co mi się podoba, więc pobawimy się w tym momencie różnymi tymi głośnikami od Celeszczyna i zobaczymy sobie, co to tutaj się stanie. A, one nie są open close, to one są w zamkniętej obudowie i w otwartej obudowie.
Oczywiście, słuchajcie, modele można jak najbardziej podłączyć do kompa. Zaraz to spróbujemy zrobić. Zobaczymy sobie, jak ten interfejs wygląda na komputerze, ale tak naprawdę obsługa tego z poziomu tego dotykowego ekranu i całego tego tutaj systemu menu, który jest wymyślony przez Ampero, jest naprawdę bardzo dobra. Więc ta opcja podłączenia tego do kompa daje nam oczywiście troszeczkę więcej pewnie swobody, zapisywania pewnie brzmień na komputerze, trzymania ich w jakichś tam swoich katalogach, wpisywania i tak dalej. Natomiast no powiem wam szczerze, że tutaj obsługuje się to naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo intuicyjnie i bardzo elegancko to wszystko jest rozpracowane. Nie ma tutaj niczego takiego, co powoduje, że macie, wiecie, ból głowy i nie wiecie, co macie zrobić. Poszukamy brzmienia w tym momencie takiego troszkę bardziej do gry solowej, czyli z lekko takim podkręconym, na przykład może nawet kompresorem, tak jak tutaj na przodzie, gainem, no takim wyrównanym z samego przodu. Mamy tutaj jakiś drive, który już troszeczkę zmieniłem. Jest wzmacniacz Marshall 800, jest kolumna Dieslowska. No i najbardziej też mi zależy na tym, żeby sobie w tym momencie posprawdzać tutaj po prostu delaye i możliwości tych delayów. Widzimy, te delaye też są stereofoniczne, mamy osobne ustawienia timingu, na przykład dla kanału lewego i dla kanału prawego, to jest bardzo fajne, więc zobaczmy sobie też, jakie właśnie tego typu metody, znaczy jakie tego typu też efekty i co producent sobie tutaj wymyślił w ten desk. Przy okazji też w tym momencie, kiedy jesteśmy w tej sytuacji delayowej, tutaj mamy do czynienia, jak sobie przechodzimy w tą opcję stompa, to tutaj ten guziczek przypisany jest automatycznie jako delay tap tempo, tak? Metoda ustawienia tego tempa to oczywiście wejście tutaj i wpisanie sobie na przykład 140, ok, proszę bardzo, mamy 140, zapisujemy sobie to w presecie, wiemy jaki to jest utwór, zawsze go gramy z metronomem, ale jeżeli improwizujemy, jeżeli bawimy się, no to mamy możliwość tego, że sobie to tap tempo tutaj ustalamy, włączamy sobie klika, czy tam z bębniarzem i no generalnie jesteśmy w domu.
Fajne te delayki, ładnie to siedzi i znowu powtórzę jedną rzecz. Rewelacyjnie się to czuje, bardzo się na tym wygodnie gra, bardzo fajnie się na tym gra, jednocześnie czuję, że nie jest to brzmienie, które nas psuje w takim sensie, że pomaga nam w czymś. Jest to bardzo true, bardzo true sound. No, mega mi się to podoba, co się tutaj z tego Ampero w tym momencie dzieje. Sprawdźmy sobie barwy czyste.
mówiłem wcześniej, samo sterowanie tym procesorkiem, modelerkiem jest bardzo, bardzo intuicyjne z samego poziomu dotykowego ekranu, układu gałeczek i wszystko tam jest po prostu na tym dużym ekranie jak na dłoni i naprawdę jest to bardzo, bardzo proste, intuicyjne i rewelacyjne sterowanie. Tak jak się rewelacyjnie na tym mięciutko gra, tak samo rewelacyjnie, mięciutko i przyjemnie się obsługuje tenże monitorek, ale oczywiście możemy sobie podłączyć to do apki, do komputera, pewnie zapisywać też te brzmienia w komputerze i zrobić sobie katalogi, tak jak mówiłem wcześniej. I jest też możliwość, no tak jakby pracy na laptopie podłączonym do USB, na MacBooku i tak dalej, na komputerze. Wszystko tutaj sobie możemy też ukręcić. Jeśli ktoś lubi w ten sposób pracować, to oczywiście ma tą możliwość, jak widać, tak samo jak tam, no też możemy tak zapisywać te wszystkie sceny, zapisywać tutaj i metronomy, i głośności, wybierać pomiędzy IR-ami. Oczywiście tutaj mamy również możliwość załadowania naszych własnych IR-ów, co jeszcze bardziej pomaga nam w tym, ażeby to po prostu było lepiej brzmiące, jeżeli mamy jakieś swoje ulubione i tak dalej, chociaż tak uważam, że tych brzmień to jest od groma i ciut, które można fajnie wykorzystać. Jedyne, czego nie znalazłem pewnie to jest tak naprawdę, ale jedyne, czego nie znalazłem tak na szybko w tym systemowym, znaczy na ekranie dotykowym, to są globalne ustawienia, które tutaj sobie też możemy po prostu wybierać i tak jak powiedziałem, no najlepiej jest w tym na przykład globalnym tutaj equalizerze troszeczkę wyciąć też to tak powyżej tych 5-6 kilo, to warto się tym pobawić. Tutaj też możemy sobie w łatwy sposób wszelkiego rodzaju MIDI ustawiać, też kontrolery i tak dalej. No jest to pewnie też dla niektórych prostsze i jeżeli chcemy bardzo, bardzo się zagłębić, to ta opcja tego podłączenia do komputera daje nam te możliwości i jest ich tutaj więcej. Też jak widzicie, są tutaj możliwości wyboru tego, jakie gitary do tego wpinamy, czy wpinamy klawisze oczywiście, czy wpinamy basówkę, znaczy basówki tu nie ma, basówka jest jako elektryczna gitara, ale też liniowo, czyli fajną opcją jest ustawienie True Bypassu bądź DSP Bypassu, bo samo urządzenie też ma tą opcję tego bypassu. Możemy też włączyć i wyłączyć zasilanie fantomowe, więc możliwości edycyjne są tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże. To wszystko też możemy sobie, jak widzicie, przesuwać. Oczywiście możemy też na przykład wpiąć nasze efekty, tak jak mówiłem wcześniej, czyli po prostu zapiąć tutaj pętlę efektów, proszę bardzo, jest pętla efektów zapięta, monofoniczna, może być monofoniczna, przechodząca w stereofoniczną. No jest tej zabawy tutaj bardzo, bardzo dużo i cieszcie się, jeżeli sobie to kupiliście, bo będziecie tej zabawy mieć na kilka lat i te brzmienia są naprawdę dobre. Żeby być z Wami szczerym, ja nie widzę wielkich wad tego urządzenia. Czyli jeżeli chciałbym być użytkownikiem urządzenia takiego, jakim jest modeler, byłby to na pewno modeler, który bym chciał wybrać i który bym chciał testować i przy którym mógłbym zostać. Oferuje on naprawdę bardzo dużo w tej cenie. Wszystkiego tak naprawdę to ja Wam jeszcze tu wcale nie pokazałem. Nie pokazałem Wam całej sekcji efektów, na przykład przesterowujących czyste wzmacniacze, czyli możliwości jeszcze innej kreacji brzmienia. Nie pokazałem Wam również tego, że jest w tym na przykład looper, że w tym looperze możemy korzystać z prostych podkładów perkusyjnych, które są wbudowane. Jest to urządzenie, które na pewno sprawi nam radość na dobre 3-4 lata, jeżeli nie dłużej, jeżeli przyzwyczajimy się do tego brzmienia, jeżeli nie nastanie jakaś taka totalna rewolucja za 3-4 lata w brzmieniach gitarowych, bo mam takie wrażenie, że ta rewolucja razem z pojawieniem się IR-ów w tym momencie dzieje się na naszych oczach. To jeżeli nie będzie jeszcze czegoś, co to wszystko wyprzedzi, nie wiem, gąbki z krzemu, w którą w ogóle nic już nie musimy wpinać, tylko myślami sterujemy i kreujemy brzmienia, albo na przykład modelerów, które nie symulują innych wzmacniaczy, tylko w ogóle są totalnie, wiecie, nowymi jakimiś, no gdybam sobie science fiction, Philip K. Dick, tak? Bardziej mi chodzi o to, że jest to urządzenie, które na pewno nie zestarzeje się tak szybko.
elektronika tego typu, cyfrowa elektronika ma tą tendencję do starzenia się szybko, ale patrząc sobie chociażby na przykład Kempera, który był totalną rewolucją i od którego ta ewolucja się totalnie rozlała na inne rzeczy, ten Kemper cały czas jest raczej w niezmienionej formie i już kilka lat na tym rynku jest i tutaj będzie tak naprawdę podobnie. Da nam to radość na wiele, wiele lat. Jak mówię, nie pokazałem wszystkiego, pokazałem większość, postarałem się jak mogłem. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że wyciągnęliście z tego no, dużo informacji, które były przydatne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotarli do samego końca odcinka. Teraz uwaga, jedziemy sobie tak, a nie, to nie tak. Jedziemy sobie teraz tak. Random. Wyskoczyło nam Humbird Styla. Więc jeżeli tutaj dotarliście, napiszcie Humbird Styla. Mnie bardzo to przypadło do gustu. Końcówki samochodowej nie będzie, bo jest mało, trzeba oszczędzać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Lista patronów. Dziękuję wszystkim patronom. Hoto Nampero. Dobra rzecz jest.